Cześć, witam Was dzisiaj w Symferii na naszej pięknej siłowni i dziś chcę pokazać Wam mój pełny trening siłowy. Mam dziś do wykonania jednostkę, w której będę wykonywał podtrzymywanie tak naprawdę siły. Dlaczego? Dlatego, że jestem już w sezonie biegowym i teraz nie budujemy już jej, ale chcemy podtrzymać dynamikę, chcemy pobudzić układ nerwowo-mięśniowy, chcemy zachować też taką szybkość w naszych ruchach, także zobaczycie, jak wygląda to właśnie w sezonie. Jednocześnie przestrzegam, jestem już przygotowany do tego typu ćwiczeń, które wykonuję. Sam nie wszystkie wykonuję jeszcze perfekcyjnie, a Wy powinniście traktować ten materiał raczej jako zachętę do rozpoczęcia treningu siłowego. Natomiast jeżeli chcecie, aby ktoś określił Wam dodatkowy plan siłowy do Waszego biegania czy do Waszej innej dyscypliny, koniecznie skontaktujcie się z trenerem. Na przykład w Symferii, która jest partnerem tego odcinka. W Symferii znajdziesz wielu specjalistów z zakresu fizjoterapii, osteopatii i treningu. Moim prywatnym trenerem jest Szymon Dobaj, który rozpisuje plany również biegaczom, przygotowujące ich do wszystkich rodzajów biegów. Szymon jest też trenerem motorycznym i on właśnie dba i czuwa razem z Andrzejem Orłowskim nad moim treningiem. Jeżeli chcecie wyleczyć porządnie uraz, zająć się powrotem do ruchu, skontaktuj się z naszą rejestracją, skontaktuj się z naszymi fizjoterapeutami, osteopatami i trenerami, a na pewno poprowadzimy Cię do zdrowia. To tyle i przystępujemy do treningu. Mój trening standardowo rozpoczynam od krótkiej rozgrzewki. Nawet jeśli wcześniej nie było biegania, robię 5-minutowy zestaw mobility, na który składają się zazwyczaj ruchy dbające o rotację w biodrach, o wyprost w biodrze i o elastyczność mięśni kulszowo-goleniowych. Staram się utrzymywać głównie właśnie elastyczność tych części, chociaż wprowadzam czasami też rozciąganie chociażby prostowników stawu kolanowego, ale tamte przydają mi się ze względu na konieczność wykorzystania długiego kroku na zbiegach i w tamtych okolicach też ze względu na moją pracę często odczuwam pewne ograniczenia. Moje biodra nie są zbyt sztywne, mam naprawdę dobre zakresy ruchomości, więc nie muszę robić tego mobility zbyt dużo. Zazwyczaj rozciągam się maksymalnie 2 razy w tygodniu, a resztę czasu poświęcam na inne ćwiczenia. Kolejnym elementem mojej rozgrzewki, a właściwie mógłbym powiedzieć przygotowania do treningu, są ćwiczenia antyrotacyjne, które moglibyście nazwać w pewnym stopniu ćwiczeniami core. Tutaj dbam o to, aby zachować stabilną pozycję jednonóż przy jednoczesnym wprowadzaniu bodźca, który ściąga mnie nieco w bok. Stosuję tutaj zazwyczaj kilka ćwiczeń, które wymieniam między sobą. Tutaj wybrałem właśnie ćwiczenie rotacji tułowia z jednoczesną pozycją, taką jak przy skipie A. Ruch ma być jak najbardziej kontrolowany. Dbamy o to, aby miednica nie opadała tutaj w tym ćwiczeniu na boki i staramy się dobierać tak obciążenie, aby było ono dla nas ciężkie, ale jednocześnie pozwalało wykonać ruch prawidłowo technicznie. I jak widzicie tutaj ruch w stronę nogi uniesionej jest nieco szybszy, ruch powrotny staram się robić nieco wolniejszy. Takich ćwiczeń zazwyczaj wprowadzam 2-3 w moją rutynę rozgrzewkową. Jednocześnie też, co istotne, ćwiczenia te nie tylko mają na celu wzmocnić mięśnie skośne brzucha czy też korpus. Mają one również na celu wzmocnienie mięśni pośladkowych, ponieważ utrzymanie pozycji jednonóż z jednoczesnym bodźcem antyrotacyjnym daje nam bardzo dużą aktywizację mięśni pośladkowych. Tutaj widzicie dynamiczny wariant ćwiczenia antyrotacyjnego, w którym gumę trzymam nad głową i jednocześnie zmieniam nogi jak w skipie A. Wierzcie mi, że wygląda to prosto, jednakże praca mięśni brzucha jest tutaj naprawdę duża. Musimy skupić się na tym, aby utrzymać stabilną pozycję tułowia, jednocześnie starając się zachować lekko pochyloną pozycję w całości, tak aby przypominało to krok biegowy. Następnym elementem rutyny przygotowawczej do treningu jest aktywizacja pośladków. U mnie, tak jak testowaliśmy się przed sezonem, szczególnie istotne było wypracowanie prawidłowej siły mięśni pośladkowych, szczególnie mięśni pośladkowych średnich.
co przekładało się u mnie, ten deficyt siły, na opadanie miednicy podczas biegu. Już po kilku miesiącach takiej pracy zauważyłem niesamowite różnice w mojej technice. Moja miednica jest o wiele bardziej stabilna. Tak jak widzicie tutaj, często możemy poprzez samo ułożenie gumy zmienić sposób pracy naszych mięśni, a właściwie ich zaangażowanie. I tak badania wykazują, że guma ułożona na stopach, a nie na kolanach, zwiększa aktywizację mięśnia pośladkowego wielkiego i średniego. Także jeżeli za prosto już jest Wam układać gumę w Monster Walku na kolanach, możecie użyć tej wariacji, aby utrudnić sobie nieco ćwiczenia. Następnym ćwiczeniem, które jest świetne w kontekście izolacji pośladków, może nie jest ono zbyt funkcjonalne pod kątem biegania, ale w kontekście budowania siły jest naprawdę spoko, to muszelka, którą wykonujemy zaplatając gumę nad stawami kolanowymi. Ja wykonuję tutaj kilkanaście powtórzeń. Staram się, aby jak najbardziej dbać o spokojny powrót, tak aby kontrolować cały zakres ruchu, by guma nie ściągała mnie do pozycji, w której bym nie chciał być, czyli do takiego nagłego powrotu, ponieważ tutaj tracimy bardzo dużą część fazy wtedy ekscentrycznej, więc tej fazy, w której możemy wzmocnić i aktywizować naprawdę dużą ilość włókien mięśniowych. Tego ćwiczenia wykorzystuję zazwyczaj w 2 seriach po 16 powtórzeń. Nie jest to część główna treningu. Chcemy tutaj niejako dać sygnał, obudzić nieco niektóre mięśnie, poprawić przepływ krwi. No i tak jak wspomniałem, w moim przypadku zapracować nad pewnymi deficytami, które posiadam, a które wpływają na moją technikę. Całość takiej rozgrzewki zazwyczaj zajmuje mi do 20 minut, chyba że biegałem wcześniej. Wtedy skracam ją i zajmuje mi ona około 10 minut. Zawsze jednak dbam o to, aby przynajmniej jeden element z tych 3 wspomnianych, czyli mobility, ćwiczenia antyrotacyjne i aktywizacja pośladków, pojawiały się przed treningiem. Pozwala mi to utrzymać też pewien poziom siły tych okolic, ale jednocześnie na przykład zachować zakres ruchu, czy też pozbyć się niektórych uciążliwych ograniczeń. Ten typ aktywności ma też znaczenie prewencyjne. Warto pamiętać o tym, że to, jaki potencjał siły wypracujemy sobie w takim treningu, wpływa bezpośrednio na ryzyko kontuzji mięśniowo-ścięgnistych, które odnosimy. Dlatego warto jest wdrożyć trening siłowy, co każdemu pacjentowi zazwyczaj zalecam przed sezonem. Tu przechodzimy już do części siłowej. Zaczynam dzisiaj od rumuńskiego martwego ciągu, który świetnie aktywizuje całą tylną taśmę. I co ciekawe, ja tutaj przy tym treningu, który właśnie oglądacie, dopiero pierwszy raz w swoim życiu zacząłem używać pasów do martwego ciągu. I szczerze powiem, nie zawiodłem się. Jako biegacz nie mam zbyt wielu momentów, w których mogę wypracować sobie siłę chwytu. I oczywiście wykonując ciężkie martwe ciągi, takie powyżej 100 kg, przynajmniej jak dla mnie ciężkie, ten chwyt automatycznie się wypracowuje, natomiast pasy pomagają zachować lepszą technikę i też dynamikę w trakcie tego ruchu. W trakcie naszego treningu siłowego staramy się wykonywać również super serię, a więc elementy, które chcemy wypracować, łączymy ze sobą, na przykład 2 ćwiczenia. Tutaj w kontekście otwarcia klatki piersiowej, wzmocnienia mięśni pleców robię reverse fly'e razem z rumuńskimi martwymi ciągami. Jak zauważycie, te martwe ciągi wykonywane są przeze mnie w taki sposób, aby dosyć powoli zejść w dół i nieco dynamiczniej wyjść do góry. Jak wspomniałem na samym początku, jest to środkowa część sezonu. Dlatego też w tej środkowej części sezonu staramy się wykonywać rzeczy, które dynamizują nas, ale jednocześnie właśnie aktywizują duży poziom siły. Stąd też obciążenie w tych podstawowych ćwiczeniach, które wykonuję w trakcie tego treningu, jest dosyć wysokie, a liczba powtórzeń jest dosyć niska. Te ćwiczenia superseryjne natomiast są bardziej uzupełniające, tak jak wspomniałem. W moim przypadku mają na celu one otworzyć klatkę piersiową, nieco wzmocnić mięśnie, szczególnie tylnej ściany, bądź ewentualnie wprowadzić takie bodźce ekscentryczne w przednią ścianę i dzięki temu zapobiegać kompensacjom, których nabywam w trakcie pracy z pacjentami. Te martwe ciągi akurat w tym treningu nie są aż tak ciężkie.
Dzieje się tak z tego względu, że w sezonie staramy się raczej podtrzymać siłę, a nie robić życiówki. Chociaż czasami ze względu na moje naturalne umiejętności siłowe zdarzało mi się w zeszłym sezonie przy takim podtrzymaniu wykonywać na przykład przysiady ze 135-kilową sztangą, co dla mnie jest naprawdę dobrym wynikiem. Więc różnie bywa. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałem, celem jest bardziej zwiększenie dynamiki i utrzymanie siły na dobrym poziomie. I te pasy do martwego ciągu, muszę Wam powiedzieć, robią mega robotę. Normalnie przy 4., 5. serii bardzo mocno musiałem skupić się na tym, aby utrzymać w ogóle sztangę w rękach. Ślizgała mi się ona ze względu na spocone ręce i ciężko było mi się skupić na tym, aby utrzymać prawidłową technikę, przez co na przykład zbyt mocno pracowałem plecami. Tutaj czułem rzeczywiście mocną pracę tylnej taśmy, pośladków i mięśni kulszowo-goleniowych. Tak jak tutaj widzicie, kończę również reverse flyami. To ćwiczenie wydaje się bardzo lekkie, ale w odpowiedniej ilości jest naprawdę wymagające. Następnym ćwiczeniem stosowanym przez nas w podtrzymywaniu siły jest 1/2 przysiadu. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, które dynamizuje szczególnie łańcuch odbicia. I teraz, jak zapewne zauważycie, i to co pokazuję też na swoich mediach społecznościowych, bardzo rzadko wykonujemy ćwiczenia w pełnym zakresie ruchomości, jeżeli chodzi na przykład o przysiady. I dlaczego tak się dzieje? Naszą filozofią treningową nie jest to, aby budować pełną siłę w tych zakresach ruchomości. Taki trening zostawiamy sobie na okres międzysezonowy, zaraz po roztrenowaniu lub na początkowe przygotowania siłowe. Tutaj jednak trenujemy specyficznie pod naszą dyscyplinę. To nie jest trening tylko i wyłącznie obudowujący, zapobiegający. To jest przede wszystkim trening, który ma na celu wzmocnić nasze zdolności motoryczne, na przykład właśnie w odbiciu. Jestem po martwych ciągach i po pierwszej serii przysiadów i uwierzcie mi, że ten trening czasami męczy mnie bardziej niż trening biegowy. Nie jest to może związane z jakąś jego bardzo dużą intensywnością, ale jest męczący dla układu nerwowego. Szczególnie, że robię go, no tak patrzę na zegarek, jest po 21. Akurat dziś tak dzień się ułożył. Rano robiłem jeszcze 15. Natomiast poziom siły, jak widać, jest na bardzo przyzwoitym i satysfakcjonującym mnie poziomie. Będę troszkę zwiększał teraz te ciężary, natomiast dzisiaj na pewno nie będę dochodził do swoich maksów, ponieważ byłoby to trochę za dużo. Nawiązując jeszcze do tego, co mówiłem przed tą krótką wstawką, nasz trening ma być jak najbardziej specyficzny pod kątem biegania. A w bieganiu bardzo rzadko występują takie wzorce ruchowe jak na przykład pełny przysiad. Stąd też wykonujemy ćwiczenia w takim zakresie, które na przykład spotykamy na ostrym podbiegu maksymalnie, bo jak zauważycie w biegach płaskich takie ustawienie kątowe, jakie na przykład mamy teraz podczas przysiadu, praktycznie nie występuje. Tutaj super seryjnym ćwiczeniem dla mnie są rozpiętki, którymi aktywizuję tą przednią ścianę klatki piersiowej, jednocześnie otwierając ją bardzo mocno. Pracuję tutaj jednocześnie z oddechem, robiąc głęboki wdech w trakcie zejścia w dół, natomiast wydech w trakcie fazy pozytywnej, czyli wypchnięcia ciężaru ku górze. Przysiady natomiast są jednym z moich ulubionych ćwiczeń. Bardzo lubię je wykonywać, dynamizują mnie dosyć mocno. Więc te obciążenia, które tutaj stosuję, są też dosyć duże. Przynajmniej jak na mnie. Nie są to obciążenia bliskie na przykład moim rekordom życiowym, ale jednak są one na tyle duże, że mocno czuję pracę okolic, takich jak pośladki, mięśnie dwugłowe, często nawet, ale przede wszystkim mięśnie czworogłowe. I zauważyłem, że w tym sezonie bardzo mocno poprawiło to dynamikę mojego odbicia. Jestem w stanie wykonać pełny trójwyprost na samym końcu kroku biegowego, co też przekłada się na jego ekonomię, ale jeszcze dużo pracy przede mną, tak aby też nieco poprawić technikę niektórych ćwiczeń, bo nie oszukujmy się, nie mam aż tak dużego doświadczenia z treningiem siłowym. Tutaj przygotowanie do ostatniej serii, 125 kg na sztandze, nie jest to, tak jak wspomniałem, bardzo dużo, ale jednocześnie jestem w stanie wykonać z tym jakościowe powtórzenia, dynamicznie wybijając się ku górze po zakończeniu fazy negatywnej. Jak widzicie, faza negatywna dosyć spokojna, schodzimy w dół
i dynamicznie wychodzimy do góry. Czasami nawet wybija mnie ten ruch na palce. Ostatnia seria rozpiętek, które są dla mnie też chyba jednym z ulubionych ćwiczeń na klatkę piersiową. Jeśli miałbym kiedykolwiek ćwiczyć siłowo, to na pewno miałbym już swój zestaw ćwiczeń, które lubię i które stosuję regularnie. Czas na ćwiczenie numer 3 z tego zestawu podtrzymującego siłę, więc przysiad bułgarski. Dla mnie jest to kolejne z ćwiczeń, które dosyć mocno wpisuje się w specyfikę ruchu biegowego. Jak widzicie, pracujemy tutaj głównie jednonóż i również pracujemy tutaj nad łańcuchem odbicia, choć samo ustawienie kątowe stawów powoduje, że bułgarski przysiad bardzo dobrze aktywizuje mięsień pośladkowy wielki i cały też łańcuch wyprostu. Znajdujemy się po prostu już w nieco większym wstępnym zgięciu, więc rozciągnięcie mięśni i kulszowo-goleniowych i mięśni pośladkowych jest nieco większe niż w pozycji na przykład normalnego skłatu. Tutaj łączę to w super serii z wiosłowaniem w opadzie. Jak widzicie, te obciążenia może nie są jakieś bardzo duże, ale dla mnie, człowieka, który trenuje siłowo głównie dolną część ciała i tak jak wspomniałem, trenuję również nie po to, aby budować samą chamską siłę, ale przede wszystkim jak najlepsze funkcjonalne dostosowanie ciała do czekających mnie wyzwań w trakcie biegu. Nawet takie 15 kg w kilku powtórzeniach jest naprawdę czasami ciężkie. Zresztą, tak jak wcześniej mówiłem, ten trening potrafi być ciężki i potrafi być naprawdę wykańczający, mimo tego, że jest to tylko siła. W trakcie bułgarskich przysiadów stopniowo zwiększam obciążenie, które mam na sztandze, tak aby skończyć ostatnią serię z nieco mniejszą liczbą powtórzeń, natomiast z większym obciążeniem, by jak najbardziej zaktywizować ilość dodatkowych jednostek motorycznych, co później przekłada się na ekonomię biegu, tak jak wspomniałem. To wiosłowanie w opadzie natomiast jest kolejnym ćwiczeniem, które ma na celu cofnąć moje barki nieco do tyłu, ponieważ ja mam tendencję do pozycji zamkniętej. Stąd też wzmocnienie mięśni pleców, ogólnie rzecz biorąc, przekłada się na utrzymanie lepszej postawy, przynajmniej jak dla mnie. Tak jak widzicie, tutaj zaczynam pochylać się nieco ku przodowi. To pozwala zaktywizować jeszcze bardziej nieco mięśnie pośladkowe. Tak, jeżeli odchylilibyśmy się do tyłu, wtedy bardziej praca szłaby w mięśnie czworogłowe. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to jedno z moich ulubionych ćwiczeń, które też często zadaję pacjentom na pewnym etapie powrotu do sportu, czy też leczenia kontuzji, ze względu na tą unilateralność właśnie, czyli pracę jedną kończyną. Kolejna seria wiosłowania w opadzie. Tutaj już wykonam chyba 5 powtórzeń z tego, co kojarzę, bo czułem już naprawdę dosyć duże zmęczenie. I dla mnie na przykład martwy ciąg również jest takim ćwiczeniem, który mocno aktywizuje całą tą tylną taśmę, więc ciężko mi czasami już później wykonać jeszcze dodatkowe inne ćwiczenia, a staram się zawsze robić je w sposób jak najbardziej jakościowy. Ostatnia seria bułgarskiego przysiadu i jeśli się nie mylę, jest to moja życiówka, jeżeli chodzi o ciężar uniesiony w takim właśnie bułgarskim przysiadzie. 65 kg przy ćwiczeniu jednonóż to naprawdę zadowalająca mnie ilość i jednocześnie taka, która pozwala mi wykonać to nieco bardziej dynamiczne wyjście do góry, szczególnie w tych ostatnich stopniach wyprostu. Zrobiłem tutaj tylko 4 powtórzenia, tak aby zaktywizować mocno układ nerwowo-mięśniowy. I ostatnia seria wiosłowania w opadzie. Teraz ubieram buty, co znaczy jedno, zaraz zaczną się ćwiczenia skakane. Natomiast zanim ćwiczenia skakane, to jedno specyficzne ćwiczenie wzmacniające okolice mięśnia płaszczkowatego i głębokich zginaczy. Po co je wykonuję? A właśnie po to, aby zapobiegać chociażby kurczom w końcowej części dystansu. U mnie, ze względu na wspomnianą wcześniej dynamizację techniki biegu, która nastąpiła w tym sezonie oraz na to, że dosyć mocno poca się podczas biegania, to często tą grupą zaatakowaną przez kurcze są właśnie łydki, są te głębokie partie łydek.
tego względu też chcę wypracować odpowiedni potencjał siły i taką aktywizację mięśni tej okolicy, aby unikać ryzyka wystąpienia właśnie kurczów. Jest to fajne działanie też ze względu na, tak jak widzicie, pełny zakres ruchomości stawu skokowego, praktycznie od pełnego zgięcia grzbietowego do pełnego zgięcia podeszwowego, cały czas z kontrolą stóp, cały czas z kontrolą tego ruchu. Także szczerze polecam to ćwiczenie każdemu, kto chce wzmocnić nieco właśnie też ten łańcuch odbicia i wpłynąć na to, aby ograniczyć ryzyko kontuzji chociażby ścięgna Achillesa, czy też właśnie tych głębokich partii łydek, co często zdarza się u biegaczy, nie tylko u biegaczy trailowych, ale również u biegaczy, którzy trenują sporty płaskie. I końcowa część naszego treningu, a mianowicie dynamizacja, podskoki, transfer tej siły, którą wcześniej wypracowaliśmy. Często dostaję pytania, dlaczego robimy to na koniec treningu. Tutaj jest kilka powodów. Powód pierwszy to to, że pracując właśnie w tych wzorcach ćwiczeń siłowych, takich jak wcześniej wykonywany martwy ciąg, czy też wcześniej wykonywany przysiad, budujemy potencjał siły, który następnie chcemy wykorzystać w pewnych wzorcach, które są bardziej zbliżone do biegania. A bieganie, jak wszyscy wiemy, jest w pewien sposób ćwiczeniem plyometrycznym. Ćwiczeniem plyometrycznym, które ma na celu, no właśnie, szybkie przemieszczanie się do przodu. I te ćwiczenia, które wykonuję tutaj, czyli na przykład wskoki na boks, czy późniejsze podskoki, które zobaczycie, służą właśnie wykorzystaniu tego zbudowanego potencjału i transferu tego do umiejętności wygenerowania dużej mocy i dynamizacji też tego kroku biegowego. Także te ćwiczenia, które tutaj wykonuję, są właśnie w tym celu. Jest jeszcze jeden powód, dla którego stosujemy te podskoki na koniec. W trakcie biegów trailowych, szczególnie tych biegów długich, powyżej 2 godzin, dochodzi już do dużego zmęczenia układu nerwowego i tego całego wzorca ruchu, czy wzorców, które uczestniczą w utrzymaniu na przykład naszych stawów w bezpiecznych zakresach ruchomości. I tutaj z pomocą przychodzą nam właśnie wszystkie te podskoki, które wykonujemy, które nie tylko mają nas za zadanie dynamizować, ale również mają za zadanie służyć jako prewencja kontuzji, zbudowanie pewnej reaktywności, propriocepcji, tego, abyśmy byli w stanie skontrolować na przykład staw skokowy na tym bardzo dużym zmęczeniu. A takie zmęczenie w trakcie treningu siłowego jesteśmy w stanie wywołać. Więc tak jak tutaj widzicie, robimy na przykład właśnie podskoki na taką skośną ławkę, czy też na slider, tak abyśmy mogli troszeczkę zaktywizować nasze ciało w innych wzorcach niż tylko właśnie w takim ruchu płaskim. Bardzo lubię te ćwiczenia, bardzo mocno przekładają się one w moim odczuciu na zmniejszenie ryzyka kontuzji. Niektóre z tych ćwiczeń budują też w pewien sposób koordynację, które również zaburza się trochę w końcowych fazach biegu. Dlatego też tutaj wdrażamy różne rodzaje tych podskoków. One niekoniecznie wszystkie są jakoś bardzo mocno związane z krokiem biegowym, ale tak jak widzicie, mogą one być nieco utrudniające w kontekście takiego skupienia pod koniec. Tutaj byłem już dosyć mocno zmęczony. Uwierzcie mi, że to ćwiczenie, na przykład ten łyżwiarz zmodyfikowany, wymaga naprawdę dużo skupienia i umiejętności takiego utrzymania rytmu, a jednocześnie dynamizuje w fajny sposób staw skokowy przy zachowaniu takiego odbicia właśnie z palców. To jest też również bardzo ważne, aby zachować pewną sztywność tego stawu skokowego. Ćwiczenie dynamizujące, jeszcze jedno, to przeskoki ze zmianą nóg. To również wymaga odpowiedniej koordynacji, ale też właśnie bardzo fajnie dynamizuje mięśnie zginacze. No i uczy właśnie utrzymania pozycji też po samym lądowaniu. Także część tych rzeczy, które robimy na koniec, nie jest koniecznie związana bardzo mocno z takimi zdolnościami motorycznymi jak dynamika, szybkość czy też siła, a bardziej związana z prewencją kontuzji. Trening zakończony. Łącznie wyszło godzinę 21 minut, a uwierzcie mi, dzisiaj to jest jeden z krótszych treningów siłowych. To, co dzisiaj zobaczyliście, to tak jak wspomniałem na początku, trening podtrzymujący siłę i budujący też dynamikę już w sezonie biegowym. Cięższe treningi wykonuję zazwyczaj w sezonie przygotowawczym, czyli w sezonie zimowym. Dzisiaj czas kończyć.
Jutro wylot do Alzacji na bieg by UTMB. Jest to ostatni taki pobudzający akcent siłowy przed tym biegiem. Mam nadzieję, że Wam podobał się ten odcinek, że taki pełny trening, formuła pełnego treningu to coś, co zagości od czasu do czasu u mnie na kanale, a Wy wyciągniecie z niej jak najwięcej się tylko da. Subskrybujcie, komentujcie, podawajcie dalej, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.